Ponad $1 miliard i 10 lat intensywnej pracy kosztowało Mercedesa opracowanie tego modelu. Cel był jeden – stworzenie najlepszego samochodu świata. Czy to się udało i czy klasa S W140, bo o niej mowa, spełniła pokładane w niej nadzieje? Ile kosztuje teraz? Co się w niej psuje? I wreszcie, czy warto w nią zainwestować? Opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Mercedes rozpoczął pracę nad modelem W140 w 1981 roku, czyli w momencie, kiedy jego poprzednik W126 nie miał nawet jeszcze 2 lat. Stworzenie godnego następcy oznaczało więc duże wyzwanie. Zarząd koncernu dał swoim inżynierom jasne wytyczne. To ma być najlepsze auto, jakie kiedykolwiek zbudowaliśmy. Żadnych kompromisów. Nie szczędzono więc pieniędzy, a każdy element dopieszczany był w najdrobniejszym szczególe. Na tyle, że premiera planowana na rok 1989 ostatecznie została przesunięta aż o 18 miesięcy. Wpływ na to miało m.in. opóźnienie w produkcji silnika V12, a takowy miało już pokazane 3 lata wcześniej BMW serii 7, a także agresywna polityka Japończyków z Lexusa, Infiniti i Acury, którzy zaczynali rozpychać się ze swoimi limuzynami w segmencie premium. Ta obsuwa oraz znaczne przekroczenie budżetu kosztowało zresztą stanowisko szefa rozwoju Mercedesa Wolfganga Pettera. Ostatecznie gotowe auto zaprezentowano na salonie genewskim w marcu 1991 roku. Abstrahując od tego, że jego design budził mieszane uczucia, auto na owe czasy było w końcu prawdziwym kolosem. Długość ponad 5,1 metra, masa około 2 ton i to w podstawowej wersji. Zresztą właśnie dzięki temu zyskało takie przezwiska jak Locha, Kanclerz, Grubas, Katedra. To wszystko inne podążało za koncepcją high-endu bezkompromisowo i naturalnie. Oto mieliśmy do czynienia z bezdyskusyjnie najnowocześniejszym samochodem świata, który imponował pod każdym względem. Zarówno nowinkami technicznymi, jak i przede wszystkim poziomem bezpieczeństwa oraz komfortu zapewnianego użytkownikom. To właśnie w tym modelu zastosowano zespolone szyby zapewniające doskonałą izolację akustyczną i termiczną, pneumatycznie domykane drzwi, elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika, 4-strefową klimatyzację w wersjach z większym rozstawem osi, elektryczną regulację siedzeń, kolumny kierowniczej, a nawet lusterka wstecznego. Uwagę zwracały też wysuwane z tylnych błotników antenki, które pomagały w lepszym wyczuciu gabarytów nadwozia podczas manewrowania. Po liftingu w 1994 roku ten element zastąpiono już systemem Parktronic z czujnikami parkowania. Bezpieczeństwo pasażerom zapewniały przednie i boczne poduszki powietrzne, a także system stabilizacji toru jazdy i wspomagania hamowania, które od grudnia 1996 roku stanowiły już wyposażenie seryjne modelu. To oczywiście tylko wybrane elementy, a pełna lista opcji biła konkurentów o głowę. Cena również, bo w momencie premiery W140 kosztował co najmniej 90 000 marek niemieckich i był od rywali o co najmniej 30% droższy. Oczywiście nie zniechęciło to klientów i wkrótce po debiucie klasa S zdobyła uznanie nie tylko wśród koronowanych głów, rządzących czy także gangsterów. Silna konkurencja i kryzys gospodarczy na początku lat 90. sprawiły jednak, że nie udało się jej pobić rekordu poprzednika. W126 sprzedał się w blisko 900 000 egzemplarzy, podczas gdy W140 tylko w niewiele ponad 432 000. I to uwzględniając wariant coupé, który z oznaczeniem SEC dołączył do gamy w 1992 roku, a w 1996 został ostatecznie przemianowany na klasę CL. Już od debiutu Mercedes zapewnił bogaty wybór wersji silnikowych, a w całym cyklu produkcji modelu przebijało się w sumie jakieś 7 głównych jednostek napędowych w kilkunastu wariantach mocy. Podstawę stanowiły rzędowe szóstki o pojemnościach 2,8 i 3,2 litra i mocy odpowiednio 193 oraz 231 koni, które seryjnie współpracowały z 5-biegowymi skrzyniami manualnymi. W opcji dostępne były 4- lub 5-biegowe automaty.
Mocniejszą alternatywą są 8-cylindrowe silniki widlaste o pojemnościach 4,2 litra i mocy 279 koni lub 286 koni oraz 5.0 w wariancie 320 lub 326 koni mechanicznych. Standardowo zestawione jest 4-biegowymi automatami, a po liftingu z nową przekładnią 5-stopniową sterowaną elektronicznie. W140 występowała również z silnikami wysokoprężnymi. Do wyboru były dwa rzędowe 6-cylindrowe turbodiesle, 3,5-litrowy o mocy 150 koni oraz przedstawiony w 1996 roku 3-litrowy o mocy 177 koni ze skrzyniami automatycznymi. Na szczycie gamy postawiono 12-cylindrowego giganta o pojemności 6 litrów z oznaczeniem kodowym M120. To pierwszy taki silnik Mercedesa przeznaczony dla aut osobowych i stworzony także po to, by utrzeć trochę nosa BMW. Jego moc sięga od 394 do 408 koni, a moment obrotowy od 570 do 580 Nm. Takie parametry pozwalają rozpędzać dwutonowego kolosa do setki w 6,5 sekundy. Nie sposób pominąć jeszcze wariantu przygotowanego przez AMG dla wersji coupé, który podkręcono do 439 koni. Było też kilka linii specjalnych, które dysponowały jeszcze większą mocą, jak choćby przygotowany dla sułtana Brunei S73T AMG z silnikiem 7.3 V12 o mocy 524 konie. Jako ciekawostkę dodam, że Mercedes pracował jeszcze nad silnikami V16 i W18, ale ostatecznie nie trafiły one do produkcji. No dobrze, a które z tych wersji najlepiej wybrać? To oczywiście zależy od tego, czego użytkownik oczekuje po swojej klasie S. Jeśli szuka w miarę ekonomicznych rozwiązań i nie jest nastawiony na dynamiczną jazdę, to podstawowe warianty benzynowe będą rozsądną opcją na co dzień. Choć zastrzegam, że nie ma co oczekiwać zużycia paliwa poniżej 12-13 litrów na setkę. Pod tym względem atrakcyjniejsze będą diesle, gdzie średnie spalanie spada poniżej 10 litrów, ale kosztem osiągów. I z całego zestawu jednostek napędowych najbardziej są one narażone na awarie. Z drugiej strony to chyba też najtańsze obecnie egzemplarze, więc przy odrobinie szczęścia można znaleźć niezłą sztukę, która nie będzie sprawiać większych kłopotów. Przy podejściu klasyczno-inwestycyjnym oczywiście jedynie słusznym wyborem wydają się V8 i V12, zwłaszcza z kompletnym wyposażeniem. Choć pokutuje opinia, że im mniej elektroniki, tym lepiej, bo to wyklucza potencjalne awarie. Ale o tym za chwilę. V12 imponują brzmieniem, elastycznością i kulturą pracy, które w połączeniu z hydropneumatycznym zawieszeniem ADS dają niesamowitą przyjemność. Auta w takiej konfiguracji popisują się nie tylko sportowym temperamentem i doskonale trzymają trakcję podczas agresywnej jazdy, lecz także potrafią zapewniać optymalny poziom komfortu na długich autostradowych odcinkach. Fakt, S-klasa pali wtedy jak smog, na trasie około 14 litrów, ale już w mieście spokojnie ponad 20. No ale coś za coś. Warta polecenia jest także 5-litrowa V8, która na przyspieszeniu do setki traci może pół sekundy do V12, ale z racji niższej masy nad przednią osią uznawana jest za zwinniejszą, a przy tym znacznie bardziej ekonomiczną. Dodatkowo ten silnik cieszy się opinią pancernego, nie mówiąc już o tym, że koszty jego serwisowania są dużo niższe. Najmniejsze V8, czyli 4.2, nie zbiera już tak dobrych ocen, ale i tak stanowi lepszą alternatywę dla 6-cylindrowców. Zastrzegam, że te uwagi odnoszą się do egzemplarzy dobrze utrzymanych i regularnie serwisowanych. Mercedes klasy S W140 był jednym z ostatnich samochodów budowanych z myślą o trwałości, więc jego długowieczność i odporność na beztroskę użytkowników jest naprawdę imponująca. Nie oznacza to jednak, że jest bezawaryjny. Swoje robi wiek, a niestety często także sami właściciele grzeszą po prostu zaniedbaniem. Jakie są zatem najczęstsze bolączki trzeciej generacji klasy S? W140 był pierwszym samochodem na świecie, w którym dane były wymieniane między jednostkami sterującymi za pośrednictwem magistrali CAN. Problemy z jej działaniem potrafią więc rzutować na pokładową elektronikę. Awarie elektryki i elektroniki powodowane są również przez starzejące się wiązki elektryczne, których wymiana bywa kosztowna i sięga zależnie od wersji od 4 do nawet 15 tysięcy złotych. W V12 zdarzają się usterki przepustnic, układu zapłonowego i poduszek silnika. Zerwane łańcuchy rozrządu stanowią z kolei zagrożenie w silnikach 8- i 12-cylindrowych.
ale przy przebiegach powyżej 200 000 km. Jednostki wysokoprężne lubią się przegrzewać i wykazują podatność na uszkodzenia głowicy. W podwoziu przeguby, wahacze, drążki, łożyska kół podlegają przyspieszonemu zużyciu ze względu na dużą masę auta, szczególnie w wersjach z szerokimi oponami i obniżonym zawieszeniem. W przypadku awarii w wersjach z hydropneumatyką trzeba się liczyć z wymianą tylnych kolumn i sterowników, która oznacza wydatek nawet kilkunastu tysięcy złotych. Rdzanie jest dużym problemem, nawet przy lakierach wodnych, które stosowano do końca 1994 roku. A jeśli już, to woli atakować tylną klapę w okolicach zamka bagażnika lub zagnieżdżać się pod listwami Sacco na drzwiach. Szyby laminowane z wiekiem stają się mleczne na krawędziach i ich wymiana również bywa kosztowna. Jak widzicie, nie jest to auto idealne, zwłaszcza gdy trzeba mierzyć się z kosztami serwisu. Niewielkim pocieszeniem jest to, że nie ma kłopotów z dostępem do części zamiennych zarówno zamienników, jak i tych w ASO. Pod tym względem Mercedes cały czas utrzymuje przewagę nad konkurentami. Czy zatem warto inwestować w klasę S W140? Odpowiedź wydaje się jednoznaczna, tym bardziej, że już od kilku lat ceny wzorowych egzemplarzy, zwłaszcza tych z AMG w nazwie wersji, pną się ostro do góry i potrafią przekraczać 150 000 złotych. Na szczęście da się jeszcze kupić W140 za rozsądniejsze pieniądze. Wybór jest ogromny, auta w kiepskim stanie można znaleźć już za niewiele ponad 20 000, ale doprowadzenie ich do dobrej kondycji w wielu wypadkach może okazać się nie tyle nieopłacalne, co wręcz niemożliwe. Za to za około 50-60 tysięcy jest szansa na przyzwoitą facesetkę z V12. Wersje coupe są średnio o kilkanaście procent droższe. Grubas, Locha, Kanclerz, Katedra, nazywajcie go jak chcecie, zwłaszcza jeśli oddaje to majestat W140. Na początku lat 90. ubiegłego wieku bez wątpienia i pod wieloma względami był to najlepszy samochód świata. I dla wielu osób takim pozostaje do dziś. Nie bez powodu mówi się, że to ostatni prawdziwy Mercedes. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.